Na sali gnieźnieńskiego ratusza panowało poruszenie. Grupka starozakonnych szeptała coś między sobą, raz po raz rzucając nienawistne spojrzenia w stronę 30-paroletniego mężczyzny, stojącego właśnie przed obliczem miejscowego sądu kryminalnego. Niektóre jego odpowiedzi wywoływały wściekłe okrzyki. Atmosfera była ciężka i bardzo kontrastowała z beztroskim, letnim dniem wdzierającym się przez otwarte okna do ponurego pomieszczenia. Był 20 lipca roku 1779. Człowiekiem, który koncentrował na sobie tyle uwagi, był niejaki Piotr Dyndera. Starał się teraz, jak mógł, umniejszyć swój udział w niedawnej napaści, w której niewątpliwie brał udział. Miał pecha. Jego złapali, a tymczasem jego kompan i współsprawca Wojtek Janicki hulał nie wiadomo gdzie. Pewnie był już daleko stąd. Wojtkowi było łatwiej zbiec. Nic go nie trzymało na miejscu. Całkiem wolny, bez żony, bez dzieciarni, mógł szukać przygód, gdzie zapragnął. Tymczasem to na Piotrze skoncentrowała się cała złość żydowskiej społeczności. Synagoga Wrzesińska, działająca za pośrednictwem pełnomocnika, urodzonego Jana Konarskiego i przy pełnym wsparciu zwierzchności dworskiej dóbr wrzesińskich, należących w tym czasie do rodu Ponińskich, wniosła przeciwko niemu oskarżenie. Zarzuty były poważne. Prawo jednak nie ulega emocjom i działa metodycznie. Połączony sąd burmistrzowski i radziecki, landwójtowski i ławiczy wysłuchał najpierw wywodów i wniosków przedstawionych przez powodów, a następnie do dalszego prowadzenia sprawy wyznaczył przysięgłego instygatora, pana Ludwika Tronowicza. Piotr natomiast dostał obrońcę, Tomasza Krzywdzińskiego. Kiedy tych formalności stało się zadość, można było przystąpić do właściwych przesłuchań. Najpierw Piotr opowiedział pokrótce historię swojego życia. Okazało się, że urodził się w Unii, wsi leżącej mniej więcej w połowie drogi między Wrześnią a Słupcą. Niestety nie mógł pochwalić się nieskazitelnym życiorysem i nieposzlakowaną opinią. Już w młodych latach wkroczył na ścieżkę bezprawia i w pewnym momencie zawiodła go ona nawet pod szubienicę. Przed 14 laty ukradł pewnemu Niemcowi w pobliskim Uścięcinie 30 owiec. Szybko go ujęto. Sąd sprowadzony ze Słupcy obradował w Graboszewie i tam właśnie miał dopełnić się los naszego bohatera skazanego na powieszenie. Na szczęście dla niego znalazła się zakochana dziewczyna, która uratowała go od śmierci, zarzucając mu na szyję płócienną chustkę. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym dawnym zwyczaju, polecam nasz film Obrączka albo Stryczek, gdzie szczegółowo go objaśniamy. Dziewczyna ta została jego żoną i wspólnie doczekali się trójki dzieci: Marianny, Józefa i Ignacego. Ciągnęło jednak wilka do lasu i Piotr nie porzucił swoich złodziejskich skłonności. Jego ofiarą padła nawet własna rodzina. Przyznał się, że okradł swego brata, Łukasza oraz szwagra. Pierwszemu buchnął w nocy kaftan, 2 suknie i 30 polskich złotych, które znalazł w skrzyni. Czuł się jednak usprawiedliwiony, ponieważ było to podobno za dług. Drugiemu członkowi rodziny także zubożył garderobę, zabierając suknię, czapkę i różne stare rzeczy. Do szwagra nie miał żadnych pretensji, więc za tę nieuzasadnioną kradzież ksiądz nie chciał mu dać rozgrzeszenia i w ramach pokuty musiał wszystkie ukradzione rzeczy sprzedać, a pieniądze za nie uzyskane rozdać na klasztory. Kiedy się to dokładnie działo, nie wiadomo. Pewną wskazówką może być jednak wzmianka, że Piotr drugiej kradzieży dokonał podczas jubileuszu. Jubileusz był to ogłaszany przez papieża szczególny czas łaski, w którym wierni mogli uzyskać odpust zupełny po spełnieniu określonych praktyk religijnych. Jubileusz taki był potem organizowany lokalnie w diecezjach. Wierni mogli udać się do kościoła wskazanego przez biskupa, odbyć spowiedź i uczestniczyć w nabożeństwach. Jubileusze powszechne Kościół znał od 1300 roku, a od XV wieku przyjęły one rytm 25-letni. Takim rokiem jubileuszowym był 1775, a na ziemię polskie w praktyce został rozciągnięty w roku następnym. Możemy więc przypuszczać, że w 1776 Piotr przebywał ciągle w rodzinnej okolicy. W którymś momencie swojego życia przeniósł się jednak do niewielkiej wsi pod Lubrańcem. Jego dotychczasowa żona najwyraźniej zmarła, bo tam nasz bohater powtórnie się ożenił i w chwili, kiedy rozgrywa się akcja naszej opowieści, jego niedawno poślubiona małżonka spodziewała się dziecka. W nowym miejscu zamieszkania nie tylko się nie uspokoił, ale wydaje się, że całkowicie przeszedł na ciemną stronę mocy. Zaprzyjaźnił się z owczarkiem Wojciechem Janickim, nieciekawym osobnikiem pochodzącym z Pakości, którego nazwisko już padło w naszej historii i o którym jeszcze sobie opowiemy.
Podejrzane relacje łączyły go także z innym typem spod ciemnej gwiazdy, Wincentym Sułkowskim, miejscowym szlachcicem. Najwyraźniej sytuacja finansowa Sułkowskiego nie przedstawiała się najlepiej, bo wraz z naszym bohaterem planowali ograbienie księdza w pobliskiej Zgłowiączce. Rzeczony kapłan miał podobno trzymać pieniądze w ciborium. Ciekawa skrytka, przyznacie. Biorąc pod uwagę, że ciborium to naczynie liturgiczne służące do przechowywania konsekrowanych hostii, no ale czasy były ciężkie i jakoś się trzeba było zabezpieczyć. Proboszcz zapewne liczył na to, że po najświętsze nikt nie wyciągnie ręki. Świętokradztwo uważano wtedy za bardzo ciężkie przestępstwo, karane o wiele surowiej niż pospolite złodziejstwo. Kiedy nic z tych planów nie wyszło, pojawił się nowy pomysł – włamanie do kościoła w Lubrańcu. Czy i na ile zrealizowali to przedsięwzięcie, akta milczą, skoro jednak ta sprawa wypłynęła przed sądem, niewykluczone, że zostali przyłapani. Oczywiście Piotr w tej historii kreował się na niewinną, namówioną do złego ofiarę. Mózgiem całej operacji był Wincenty, nasz bohater, rzecz jasna. Perswadował mu świętokradcze zakusy i odwodził od jeszcze gorszych pomysłów – spalenia całego Lubrańca. W międzyczasie Piotrek dbał też o inne swoje interesy. Był owczarzem i musiał pilnować regularnego powiększania stada, oczywiście na swój specyficzny sposób. Krążyły pogłoski, że wybierał się za Wisłę, gdzie przejmował pasące się skopy bez wiedzy ich właścicieli, choć podobno raz ludzie go dogonili i odebrali swoją własność. Generalnie Piotr nie gardził żadną zdobyczą, wycinał nawet kapusty z cudzych ogrodów. Sam też czuł się ofiarą grabieży. Pewien szlachcic odebrał mu 100 owiec w ramach rekompensaty za wcześniej skradzione mu przez Piotrka 2 guły. Co to były? Te guły niestety nie udało mi się ustalić ponad wszelką wątpliwość. Co prawda w wielkopolskiej gwarze guła oznacza indyka i ptak ten w szlacheckim folwarku mógł jak najbardziej się wtedy znajdować. Nie byłoby to nic niezwykłego, ale jego cena w żaden sposób nawet nie zbliżała się do wartości 100 owiec. Więc albo Piotrek fantazjował, albo szlachcic ten wykorzystał okazję i dokonał niewspółmiernej zemsty, bezprawnie się przy okazji wzbogacając, albo też było to coś innego, o wiele cenniejszego. Może macie w tej kwestii jakieś pomysły? Po tak znacznym uszczupleniu stada Piotrowi zostało 45 owiec. Wojtek miał ich wraz z jagniętami 90. Dzisiaj Wielkopolska nie kojarzy się za bardzo z owcami, ale przez wieki była ważnym regionem, jeśli chodzi o hodowlę tych zwierząt. Zawód owczarza jest spotykany w źródłach dość powszechnie. Trzymano przede wszystkim dawne miejscowe odmiany owiec, a słynne merynosy zaczęto sprowadzać do Polski dopiero pod sam koniec XVIII wieku. Z puchatych zwierzaków uzyskiwano mleko, mięso, skóry i nawóz, ale najważniejsza była wełna. W Polsce obok lnu i konopi stanowiła podstawowy surowiec do produkcji tkanin. Była potrzebna i poszukiwana i można było na niej przyzwoicie zarobić. Z wełny produkowano przede wszystkim sukno, bazową, solidną i ciepłą tkaninę używaną na odzież wierzchnią, sukmany, płaszcze, opończe, kontusze i mundury, a w zależności od jakości także na lepsze ubiory. Jak wyglądała taka produkcja? Najpierw z owczej wełny przędzono nić, potem tkano z niej tkaninę. Była ona jednak rzadka i należało ją odpowiednio zagęścić, częściowo spilśnić i nadać jej odporność. W tym celu poddawano ją folowaniu. W najwcześniejszej, prymitywnej wersji deptano mokre sukno w kadzi. Potem używano bijaków, ale najlepiej i najsprawniej robił to folusz z mechanizmem wodnym. Mogło to być osobne urządzenie zlokalizowane przy cieku wodnym lub dodatkowa funkcja napędzanych wodą młynów zbożowych, olejarni lub tartaków. Złożoną tkaninę umieszczano w specjalnych stępach, takich wydrążonych korytach. Następnie namaczano gorącą wodą, a ciężkie drewniane stępory raz po raz uderzały w materiał, zgniatając go i spilśniając. Do wody dodawano też różne środki o zasadowym odczynie – łuk, mydło lub mocz, między innymi, aby pozbyć się z wełny naturalnego tłuszczu. Powstały materiał rozciągano i suszono. Mógł być jeszcze drapany i postrzygany. Pierwszy proces miał na celu podniesienie runa, przez co tkanina stawała się bardziej puszysta i cieplejsza, a jej splot zostawał ostatecznie ukryty. Używano do tego celu ostów sukienniczych, czyli kwiatostanów szczeci. Druga czynność polegała na ścięciu i wyrównaniu wystających włosków i nitek, co dawało materiał starannie wykończony i elegancki. Dopiero z tak powstałego, mocnego i wytrzymałego produktu końcowego szyto ciepłe ubrania.
Co jeszcze można było wytworzyć z wełny? Bardzo wiele. Uzyskiwano z niej lżejsze tkaniny wełniane lub półwełniane, jak na przykład kamlot. Ludność wiejska używała wełnianych i mieszanych samodziałów na odzież wierzchnią. Przędza szła też na wyroby dziane, jak chociażby niezwykle popularne pończochy, zwłaszcza w wersji zimowej. I filcu, który otrzymywano przez spilśnianie nie tkaniny, a samej wełny, używano na kapelusze i czapki. Nie mówiąc już o takich zastosowaniach wełnianego surowca, jak koce, derki, narzuty, chodniki, dywany oraz obicia mebli i ścian. Jak więc widzicie, w tamtym świecie bez wełny ani rusz. Mimo obowiązków przy stadzie, życia rodzinnego i niebezpiecznego drugiego etatu, bohater naszej opowieści znajdował jeszcze czas na karygodne i karalne wybryki. Nie wiadomo, jak to do końca było, bo wyjaśnienia Piotra w tym względzie są mętne, ale wraz ze swoim przyjacielem, Wojciechem, byli zamieszani w gwałt na niepełnoletniej dziewczynie, służącej u księży kanoników regularnych w Lubrańcu. Kto był sprawcą? Pozostaje sporne. Sąd w Gnieźnie zapytywał oskarżonego, czy to prawda, że to on był sądzony w tej sprawie. Piotr jednak zaprzeczył, zwalając winę na kolegę. No cóż, nieobecni są zawsze winni, a w tym postępowaniu najwyraźniej poprzestano na jego wyjaśnieniach bez sprawdzania tego faktu w Lubrańcu. Dziewczyna ta została przez gwałciciela zarażona, jak to zostało ujęte, szkaradną chorobą. Co to była konkretnie za przypadłość? Niestety nie wiadomo. Nasuwa się od razu na myśl, że choroba weneryczna, najprędzej syfilis, czyli dawna Franca, co zresztą stwierdza później jeden z przesłuchiwanych świadków. Ale Piotr zeznał, że on także zaraził się od Wojtka, a później przekazał chorobę swojej żonie. Również córka Piotra to złapała, kiedy zdarzyło się, że spał pod jej pierzyną. Albo więc Piotr zmyślał, konstruując w ten sposób swoją obronę. Albo też ową chorobą było jakieś schorzenie skóry, np. świerzb. Teoretycznie syfilisem również można zarazić się przez kontakt skórny. Przyczyną jest bezpośrednie dotknięcie owrzodzonych miejsc chorej osoby przez część ciała osoby zdrowej, na której znajduje się drobna ranka umożliwiająca wniknięcie bakteriom. Dzisiaj są to bardzo rzadkie przypadki, ale w XVIII wieku przy ścisku, braku higieny i skutecznego leczenia choroby być może zdarzało się to częściej. Tak czy owak, sąd nakazał gwałcicielowi wypłacić odszkodowanie w wysokości 20 czerwonych złotych dla pokrzywdzonej, co było niemałą kwotą. I ten wyrok przywiódł bohaterów naszej opowieści do popełnienia kolejnego przestępstwa. Zanim jednak do niego przejdziemy, małe wyjaśnienie. Ci, którzy oglądają nasz kanał regularnie, z pewnością zauważyli, że pula imion, jaka się w naszych historiach pojawia, jest dość ograniczona. Ciągle Anny, Elżbiety, Wojtki, Mateusze. Mieliśmy już nawet w odcinku Ferajna z Ostroroga bohaterów Piotrka i Wojtka, jak ci dzisiejsi. Dawniej sprawa wyboru imienia dla dziecka była dość prosta. Brało się inspirację z kościelnego kalendarza, jaki popularny święty akurat w okolicy rozwiązania miał swój dzień. Tego imię przeznaczano dla malucha. Przy czym niektórzy patroni cieszyli się zdecydowanie większą estymą od innych. I tak, ktoś urodził się pod koniec stycznia lub w lutym, duża szansa, że będzie miał na imię Walenty. W czerwcu Jan, we wrześniu Michał, w listopadzie Marcin i tak dalej. Mody zmieniały się też nieco w zależności od rejonu i czasów. Jakoś Cecylie częściej trafiają się w XVIII wieku, a Marianny w XIX. W okolicy Konina popularne było imię Józefa, a koło Szamotuł Małgorzata. W każdym razie tyle z tego dobrego, że zasada ta pomaga w badaniach genealogicznych. Ale wracajmy do naszego Piotra i Wojtka. Pewnego razu, w czerwcu, wybrali się oni we dwójkę do Unii, w odwiedziny do krewnych Piotra. Mieszkali tam m.in. jego rodzice. Kiedy wracali już do domu, ale dość dziwną drogą, bo zahaczyli o Łusk pod Pyzdrami, który jest w przeciwnym do Lubrańca kierunku, to Wojciech, według słów Piotra, wpadł na pewien pomysł. Mężczyźni odczuwali ostry niedobór gotówki, a tymczasem nad Wojtkiem wisiało widmo wypłaty zasądzonego odszkodowania. Zdecydowali więc, że zapolują w pobliskiej Wrześni na jakąś nadzianą ofiarę, którą da się oskubać z funduszy. Czy rzeczywiście był to impuls, czy też planowali akcję od dawna i z tą myślą wybrali się w podróż? Piotr utrzymywał, że działali spontanicznie, ale co ciekawe, panowie na te niby odwiedziny u krewnych wybrali się uzbrojeni po zęby. Mieli ze sobą dwie fuzje, krucicę i pistolet. Jednak nie powinno nas to dziwić. Były to niebezpieczne czasy, a na drodze spotykało się najróżniejsze indywidua. Nie było też żadnych ograniczeń co do posiadania broni palnej, a nasi bohaterowie, jako owczarze, wręcz musieli mieć jakiś oręż do ochrony swoich stad przed wilkami i dzikimi psami.
Zbliżając się do celu, cały swój arsenał zostawili na przedmieściach Wrześni i wkroczyli do miasta. Od razu udali się na rynek, żeby się nieco porozglądać. Początkowo celowali w rzeźników, więc skierowali się do jatek. Mieli zamiar udawać, że mają kozły lub woły na sprzedaż i pod pozorem zakupu zwierząt chcieli wywabić potencjalnego nabywcę z pieniędzmi za miasto. Po namyśle doszli jednak do wniosku, że ze względu na zasobność portfela kupiec będzie o wiele lepszym kandydatem niż rzeźnik. Z właścicieli koziołków przedzierzgnęli się więc w posiadaczy wełny. Weszli do miejskiej wagi i zaczęli się tam kręcić. Dawniej, zwłaszcza w średniowieczu, waga była bardzo ważnym miejscem w życiu wielu miast. Był to budynek lub pomieszczenie zlokalizowane zwykle przy rynku, w którym znajdowała się oficjalna waga miejska, lokalne wzorce odważników oraz miejscowe miary używane w handlu, np. korzec, garniec czy łokieć. Obsługiwał ją miejski urzędnik zwany ważnikiem. Przez wagę obowiązkowo przechodziły większe partie towarów przeznaczonych na lokalny rynek oraz towary tranzytowe. Musiały być one w wadze oficjalnie zważone. Dotyczyło to zwłaszcza obrotu solą, metalami, wełną, łojem i zbożem. Prawo posiadania wagi należało do ważnych przywilejów miasta, dzięki któremu miało ono pieczę nad handlem i utrudniało potencjalne oszustwa. A co najbardziej istotne, przymus wagowy wraz z prawem składu umożliwiał pobieranie stosownych opłat, ważebnego i składowego, zapewniając dochód do miejskiej kasy. Kupiec więc nie tylko sprzedawał swój towar na rynku, często musiał najpierw przejść przez taką obowiązkową kontrolę. Niemniej jednak pod koniec XVIII wieku, a więc w czasie kiedy rozgrywa się nasza opowieść, rola wagi miejskiej bardzo straciła na znaczeniu. Obowiązkowo ważono tam tylko towary przywożone przez okolicznych chłopów, drobnych handlarzy i rzemieślników, którzy nie mieli własnego certyfikowanego sprzętu. W wadze mężczyźni spotkali Żydów, którzy ważyli skupowaną w okolicy wełnę upakowaną w wańtuchy, wielkie i zgrzebne konopne wory. Bardzo zainteresowali się, czy nasi owczarze mają wełnę na zbyciu. Ci zaprzeczyli, mówiąc, że teraz już nie mają, ale będą mieć na przyszłą strzyżkę. Usilnie dopytywali się też o niejakiego Marka Abramczyka. Trudno powiedzieć, czy mieli na niego namiary już wcześniej, czy dopiero na miejscu po zdobyciu informacji zdecydowali, że to on właśnie padnie ich ofiarą. Miejscowi wskazali im miejsce zamieszkania kupca. Okazało się, że nie było go w domu. Żona jednak zaraz posłała po niego. Kiedy Abramczyk przybył, bardzo go ucieszyła nadarzająca się okazja do korzystnej transakcji. Wełna miała być sprowadzona z kordonu, czyli zza pruskiej granicy. Piotr i Wojtek poinformowali nabywcę, że zostawili towar w niedalekim Gozdowie, we Młynie. Być może powiedzieli, że jest z przemytu, więc cena była atrakcyjna. Ucieszony Marek ugościł naszych bohaterów chlebem, serem i kieliszeczkiem czegoś mocniejszego, a nawet dał im parę groszy na piwo. Postanowili, że wieczorem spotkają się w umówionym miejscu za miastem i razem pojadą do Gozdowa po wełnę. Żyd miał wziąć wóz i oczywiście gotówkę. Po sprytnym zarzuceniu sieci nasi opryszkowie opuścili Wrześnie i resztę dnia spędzili leniuchując na tak zwanym smugu. Był to pas łąki, w obniżeniu terenu, gdzie rosło kilka krzaków. Kiedy nadjechał Abramczyk, załadowali się do niego na wóz i pojechali razem w kierunku młyna. Czy broń, która pojawiła się u bohaterów naszej historii, nie wzbudziła u Żyda żadnych podejrzeń? Fuzję raczej ciężko byłoby ukryć. Może od razu steroryzowali biednego kupca, który nie miał już innego wyjścia, jak tylko wykonywać polecenia napastników? Jednak według opowieści Piotra ich jazda do Gozdowa przebiegała spokojnie i ofiara niczego złego nie przeczuwała. Zapewne więc Żydowi wydało się normalne, że mężczyźni są uzbrojeni i całkiem możliwe, że sam też chował flintę pod kozłem. Dopiero całkiem niedaleko młyna, na polu gozdowskim, Wojtek zdecydował się na atak. Chciał wypalić z pistoletu, ale ten jak na złość się zaciął. Strzelił więc do przerażonego kupca z fuzji i trafił go w bok. Potem razem z Piotrem dobili go kopiąc i okładając lufami. Opanowali spłoszonego konia i wjechali wozem w krzaki. Po dokonanym morderstwie przeszukali zwłoki i znaleźli przy Abramczyku 9 czerwonych złotych i 4 złote polskie. Podzielili łup między siebie. Wóz z ciałem zostawili ukryty w krzakach, a konia wyprzęgli i ruszyli na nim wspólnie w drogę do domu. Czerwone złote były to po prostu dukaty, czyli złote monety. Czym innym były złote polskie. Złoty polski od dawna funkcjonował jako jednostka obrachunkowa, a po reformie monetarnej Stanisława Augusta Poniatowskiego bito także srebrne monety odpowiadające jego wartości.
W czasie, kiedy rozgrywa się nasza opowieść, 1 czerwony złoty wart był według urzędowego przelicznika 16,3 złotego polskiego, choć w praktyce rynkowej jego wartość mogła zbliżać się do 18 złotych. Rabusie najpierw zajechali pod Kleczew. Tam dopełnił się los biednego zwierzaka, ponieważ Wojtek postanowił zastrzelić konia w lesie. Miało to zatrzeć ślady i zmylić ewentualną pogoń, sugerując, że napastnicy są z okolic Kleczewa. Gdyby zostawili sobie wierzchowca, sprawa mogła się łatwo wydać. Resztę drogi odbyli pieszo. Piotrowi dostało się 4 czerwone złote i 4 polskie. Żonie podobno nic nie powiedział, ani o pieniądzach, ani o napaści. Tymczasem zaniepokojona długą nieobecnością męża Abramczykowa zaalarmowała rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Ekipa poszukiwawcza wyruszyła w stronę Gozdowa i szybko odkryła straszną prawdę. Starozakonni sprowadzili ciało do Wrześni. Później zwłoki zawieźli do Gniezna na obdukcję. Długo szukali konia, ale nie udało się go znaleźć. Przepytali jednak ludzi w mieście i szybko wpadli na trop sprawców. Jak już wiemy, Żydom udało się złapać Piotra, doprowadzić go do więzienia i postawić przed sądem. Wojciech natomiast przepadł bez wieści. W tamtych czasach normalne było, że to na poszkodowanych lub ich rodzinie i przyjaciołach spoczywał ciężar ujęcia przestępcy. To oni szukali śladów, ludzi, rzeczy pochodzących z rabunku i samego sprawcy. Gmina żydowska zadbała też o wsparcie właściciela Wrześni. Nie dziwi to, jeśli wziąć pod uwagę, że pod koniec XVIII wieku we Wrześni żyło około 550 Żydów na 1276 mieszkańców miasta. I tu warto wyjaśnić, skąd w ogóle taka obecność Żydów w miastach dawnej Rzeczypospolitej, gdzie stanowili stały, widoczny i ważny element lokalnej społeczności. Żydzi zaczęli trwale i liczniej osiedlać się na ziemiach polskich w XIII i XIV wieku. Napływali głównie z Europy Zachodniej i Środkowej, z krajów niemieckich, Czech i częściowo z Francji. Przyciągały ich lepsze warunki prawne i gospodarcze. W dotychczasowych miejscach zamieszkania spotykały ich prześladowania, wypędzenia oraz oskarżenia, które nasilały się zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysów. U nas natomiast byli pożądanym elementem ożywiającym i napędzającym gospodarkę. W Wielkopolsce szczególne znaczenie miał statut kaliski z 1264 roku, wydany przez Bolesława Pobożnego. Przywilej brał Żydów pod opiekę władcy, regulował ich status prawny, handel, działalność kredytową, sądownictwo oraz relacje z chrześcijanami. W 1334 roku Kazimierz Wielki zatwierdził go i rozciągnął na całe Królestwo Polskie. Później był potwierdzany przez kolejnych władców i pozostał jedną z podstaw położenia prawnego Żydów aż do końca I Rzeczypospolitej. Początkowo było ich na ziemiach polskich niewielu. Na początku XIV wieku mieszkało ich tu zapewne od kilkuset do około 1000, natomiast w drugiej połowie XVIII wieku liczbę ludności starozakonnej szacowano nawet na 900 000, co stanowiło mniej więcej 6% mieszkańców państwa. Osiedlali się przede wszystkim w miastach i miasteczkach. Zajmowali się głównie handlem zbożem, bydłem, wełną, skórami, tkaninami i alkoholem, udzielaniem pożyczek i dzierżawą. Byli zorganizowani w gminy, czyli kahały. Kachał pilnował terminowego płacenia należnych podatków, reprezentował miejscowych Żydów wobec władz, prowadził sprawy religijne, dobroczynne i sądowe wewnątrz wspólnoty, a także zajmował się szkolnictwem. Początkowo większe skupiska ludności żydowskiej znajdowały się głównie w starszych, zachodnich i południowych ziemiach korony, m.in. w Wielkopolsce i Małopolsce. Od XVI i XVII wieku coraz wyraźniej przesuwały się one na wschód Rzeczypospolitej. Żydzi chętnie przenosili się do latyfundiów i miasteczek prywatnych na Litwie, Rusi, Wołyniu, Podolu i Ukrainie, gdzie przybywali często na zaproszenie właścicieli. Ułatwił to w dużym stopniu Zygmunt Stary, który w 1539 zrezygnował z bezpośredniej jurysdykcji nad Żydami mieszkającymi poza dobrami królewskimi. Jednocześnie duże miasta królewskie zaczynały pozbywać się Żydów ze względu na konkurencję i konflikty ekonomiczne oraz odmienność kulturową i religijną, które budziły nieufność. Bo chociaż światy chrześcijan i Żydów funkcjonowały tuż obok siebie, a ich przedstawiciele mieli ze sobą codzienny i częsty kontakt, to jednocześnie pozostawały odrębne i zamknięte dla drugiej strony. W historiach opowiadanych na naszym kanale jeszcze nie raz się one spotkają.
Tymczasem wracamy do ratusza w Gnieźnie. Po indagacjach oskarżonego zaprzysiężono i przesłuchano świadków. Co ciekawe, wygląda na to, że żadna osoba żydowskiego pochodzenia nie zeznawała. Nie wskazują na to ani nazwiska, ani fakt, że przy żadnym z nich nie widnieje określenie starozakonny, jakiego dawniej używano urzędowo w stosunku do Żydów. Za to pytania dla świadków, jak i zresztą dla oskarżonego, przygotowali starsi z gminy żydowskiej z Wrześni, Hersz Izrael i Wolek Zelik. Oni też musieli w Bożnicy Gnieźnieńskiej złożyć przysięgę, że przedstawionych przez siebie świadków nie przekupili. Zeznania złożyli sławetni Marcin Krajewski, Karol Kuleczki, Wojciech Matuszewski oraz uczciwi Wojciech Śmigielszczak i Wawrzyniec Gościniak. Przy okazji wyjaśnijmy sobie przymiotniki, jakie tu padają i z jakimi już mogliście się spotkać w naszych wcześniejszych filmach. Nie były to określenia oddające jakieś indywidualne cechy danej osoby. Nie był to również zwrot grzecznościowy. Pełniły one jednak bardzo ważną funkcję. W stanowym społeczeństwie określały przynależność do konkretnej warstwy i od razu informowały, z kim ma się do czynienia. I tak termin laboriosus pracowity był zarezerwowany dla chłopów. Honestus uczciwy określał mieszkańców miasta, ale powiedzmy takich gorszego sortu mógł odnosić się też do kogoś z pogranicza wsi i miasta lub wiejskiego rzemieślnika. Famatus sławetny przypisany był natomiast do pełnoprawnych obywateli miejskich, np. cechowych mistrzów. W stosunku do niektórych mieszczan w większych ośrodkach mogły padać określenia spectabilis godny, znakomity lub honoratus czcigodny, kiedy chciano podkreślić bogactwo i wpływy danej osoby, często piastującej też jakiś ważny miejski urząd. I wreszcie szlachtę określano słowem generosus, urodzony lub nobilis szlachetny, a dla szlachcica o wyższym statusie lub pełniącego urząd magnificus wielmożny. Klerus odnosiło się do stanu duchownego, ale w aktach najczęściej spotyka się grzecznościowe określenie reverendus wielebny. Tyle o etykietkach. Nadmienię tylko, że bohater naszej opowieści został określony jako uczciwy, jakkolwiek zabawnie by to nie brzmiało. Świadkowie generalnie potwierdzili to, co sąd już wiedział od oskarżonego: o okradzeniu brata, o wyprawach za Wisłę, o zgwałceniu dziewczyny, o wypowiedziach mężczyzn wygłaszanych jeszcze na przedmieściach w stylu „pojedziemy do miasta Żydów rachować, czy którego diabli nie wzięli”, o poczynaniach mężczyzn we Wrześni i o przebiegu samego zabójstwa. Niektórzy zasłyszeli to od innych mieszkańców miasta, Żydów i katolików oraz od wrzesińskiego burmistrza. Niektórzy mieli informacje z pierwszej ręki, od samego Piotra. Co do zgwałconej dziewczyny, wersje były różne. Dwóch ze świadków potwierdzało, że sprawcą był jednak Piotr i że zaraził Francą swoją żonę. Ogólnie nasz bohater był najwyraźniej osobą znaną w okolicy, choć była to zdecydowanie zła sława. Niektórzy zeznający byli nawet naocznymi świadkami jego wykupienia przez dziewczynę w Graboszewie przed laty. Jeden motyw się powtarzał, to Wojciech strzelał. Oczywiście dla sądu nie miało to większego znaczenia. Piotr uczestniczył w intrydze, dobijał kupca, przywłaszczył sobie jego mienie, a więc był zabójcą. Jan Konarski, pełnomocnik gminy żydowskiej, oddelegowany na proces z dworu wrzesińskiego, ostro domagał się kary śmierci i był gotów przysięgą i własnym podpisem potwierdzić, że oskarżony na nią zasługuje, mimo iż sąd od niego takich deklaracji nie wymagał. Na niekorzyść Piotra bardzo działała skandaliczna reputacja, jakiej dorobił się przez lata, i to, że nie był to jego pierwszy wyrok. Jako recydywista, człowiek, który nie wykorzystał drugiej szansy na poprawę, a wręcz przeciwnie, popełnił o wiele cięższe przestępstwo. Nie mógł liczyć na wyrozumiałość władz, a jednak nawet on uzyskał swego rodzaju łaskę. Sąd wyżej rzeczony zważywszy i roztrząsnąwszy onego Piotra podług Pisma Świętego, nikogo zabijać się nie godzi, i prawa koronnego, iż głowa za głowę, ząb za ząb iść powinien, oraz magdeburskiego, iż kto by kogo zdradą z powodu pieniędzy zabił, takowy w koło wpleciony być powinien, przy życiu utrzymać nie mogąc, winnym śmierci go uznał. Chociaż podług wyżej namienionego prawa i innych karą wpleszczenia w koło ukarany być powinien, sąd ten ciężki prawa rygor zmniejszył i obwinionemu Piotrowi inną naznaczył śmierci karę. Ten, aby dnia dzisiejszego z ratusza sprowadzony i na rynku, przed tymże ratuszem przez Aleksandra Mistrza ścięty został, decyduje. Sąd zaoszczędził mu bardzo bolesnej i dłużej trwającej kaźni. I tak kończy się historia Piotra Dyndery.
Często przy sprawach, jakie dla Was znajduję, mam spore wątpliwości, czy postawione w stan oskarżenia osoby, aby na pewno były winne. Przed sądem, gdzie postępowanie opierało się najczęściej na świadkach i przysięgach osób, które niekoniecznie widziały coś osobiście, a dowody materialne rzadko były prezentowane, łatwo było o pomyłkę. Nie mówiąc już o tym, że do 1776 stosowanie tortur w śledztwie było normalną procedurą, która z pewnością znacząco wpływała na przyznawanie się nieszczęśników do wszystkiego. Jednak tutaj z przebiegu sprawy wyłania się dość spójny obraz bezwzględnego rzezimieszka, niewiele ceniącego sobie ludzkie życie. Może przyczyną było to, że żyło mu się ciężko? Zapewne tak, jak wielu innym, a mimo to nie wkraczali oni na ścieżkę zbrodni. Chcę podziękować wszystkim, którzy doceniają naszą pracę, zasubskrybowali kanał, zostawili pod filmami komentarz lub dali łapkę. Serdeczne dzięki. Będziemy starać się dalej. Tymczasem zapraszam Was na następny odcinek pod tytułem Pułkownik z przypadku. Będzie to opowieść o prawdziwie niespokojnym duchu wielkopolskiej ziemi, człowieku, który w liczbie awantur, ucieczek i przygód mógłby przyprawić o kompleksy nawet Rejnewana z trylogii husyckiej Sapkowskiego. Pozdrawiam i do zobaczenia.